Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kamil z Zatora Herbu Trzy Miecze, a w tym filmie opiszę historię linii kolejowej nr 94. Historia dworca kolejowego w Zatorze zaczyna się 28 grudnia 1881 roku, kiedy to Rada Państwa, czyli Ogólnopaństwowy Parlament Austriacki, wydała ustawę o budowie na koszt państwa tzw. galicyjskiej kolei transwersalnej, obejmującej południowe podkarpackie połacie dzisiejszej Polski. 28 lutego 1883 roku zatwierdzono kolejną ustawę, która przewidywała budowę innych dróg żelaznych w Galicji o strategicznym znaczeniu. Jedna z tych linii miała biec z Podgórza, wtedy jeszcze leżącego poza granicami Krakowa, do Oświęcimia przez Skawinę i Brzeźnicę. Linia nr 93 z Oświęcimia do Krakowa przez Trzebienię istniała już w 1856 roku. Prace przy budowie linii nr 94 rozpoczęto w maju 1883 roku w rejonie Podgórza, a całą linię, początkowo jednotorową o długości nieco ponad 64 km, oddano do użytku 1 sierpnia 1884 roku. Ze względu na rosnące znaczenie gospodarcze i strategiczne tej linii w latach 1887-88 zaprojektowano drugi tor. W 1891 roku były otwarte obie linie. Przed I wojną światową parowozy zasilano wodą pozyskiwaną z wież ciśnień, które budowano na każdej stacji znajdującej się przy tej linii. A co ze stacjami? Od 1884 roku, czyli od samego początku, wzdłuż tej linii istniały stacje w Oświęcimiu, Dworach, Przyciszowie, Zatorze, Ryczowie, Brzeźnicy, Wielkich Drogach i Skawinie. Około 1914 roku powstał też przystanek w Jaśkowicach. W granicach dzisiejszej gminy Zator oprócz linii nr 94 przebiega linia nr 103, lecz o niej opowiem w przyszłości. Już pierwszego dnia II wojny światowej wysadzano obiekty związane z kolejnictwem, m.in. mosty. 4 września 1939 roku Niemcy około godziny 11 dotarli do Spytkowic. Podczas niemieckiej okupacji granica między III Rzeszą a generalnym gubernatorstwem przebiegała między Spytkowicami a Ryczowem, czyli Zator i Spytkowice znalazły się w granicach III Rzeszy. Częścią linii 94, która znalazła się właśnie w III Rzeszy, zajmował się Zarząd Kolei Niemieckich, Deutsche Reichsbahn, a od Ryczowa w stronę Krakowa, czyli w generalnym gubernatorstwie, tą linią zajmowało się niemiecka kolej wschodnia, Ostbahn. Podróżni na odcinku Spytkowice-Ryczów byli poddawani kontroli dokumentów i kontroli celnej, za dnia przez zarząd celny, a nocą przez Straż Graniczną. Od połowy 1940 roku tą linią kursowały pociągi z więźniami, głównie Żydami, w kierunku Auschwitz w Oświęcimiu oraz pociągi z surowcami i gotowymi produktami do niemieckiego koncernu chemicznego IG Farben w Monowicach pod Oświęcimiem. W czasach powojennych i po odbudowie linia nadal pełniła ważną funkcję gospodarczą w odbudowie kraju ze zniszczeń. Wzrost znaczenia linii 94 objawił się w ramach planu sześcioletniego z lat 1949-55, kiedy wybudowano elektrociepłownię w Skawinie. W związku z powstaniem nowych miejsc pracy w tejże elektrowni wybudowano nowe stacje i przystanki we Włosienicy i Półwsi w 1949 roku oraz Skawina Las, dzisiaj Skawina Zachodnia w 1953 roku i także w Podborach Skawińskich w 1954. Na linii obowiązywała prędkość maksymalna około 60 km na godzinę, która na przestrzeni lat ulegała zmianom. W latach 1969-1970 zmodernizowano torowisko i układy stacyjne między Krakowem Poszowem a Spytkowicami, natomiast cała linia Kraków-Oświęcim została zelektryfikowana we wrześniu 1971 roku. W latach 90. ruch kolejowy malał na rzecz prywatnych środków transportu oraz komunikacji. Linia kolejowa nr 103 biegnąca między Wadowicami a Spytkowicami przestała obsługiwać jakikolwiek ruch kolejowy. W latach 90. i na początku lat 2000 istniał jeszcze ruch pociągów osobowych i towarowych, lecz zawieszono ruch jakichkolwiek pociągów na tej linii ze względu na zły stan torowiska, też ze względu na fakt, że frekwencja pasażerów na tej linii wynosiła około 18%,
przy minimalnej rentowności na poziomie 20%. Obecnie w Zatorze znajdują się dwa przystanki kolejowe, Zator oraz Zator Park Rozrywki, otwarty w grudniu 2022 roku. I oba przystanki są obsługiwane przez pociągi kolei małopolskich jeżdżących na trasie Oświęcim-Zator, Brzeźnica, Skawina, Kraków Główny Zachód. Pociągi kolei małopolskich obecnie jeżdżą co godzinę w obu kierunkach, a cena biletu za przejazd wynosi 12 zł za bilet normalny i 5,88 zł za studencki. Oprócz pociągów na terenie gminy funkcjonuje także linia autobusowa, nazywana oficjalnie Małopolską Linią Dowozową. Jest to linia A25, która kursuje z Andrychowa i Smolic w kierunku dworca w Zatorze przy ulicy Kolejowej. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Na koniec chcę tylko oznajmić, że planuję kontynuację serii filmów związanych z Zatorem i jego najbliższymi okolicami. A jest o czym mówić. Do usłyszenia w następnych nagraniach.